Partnerem odcinka jest polski producent kosmetyków marki Bielenda. Szanowni Państwo, moi drodzy, jakże licznie, by nie powiedzieć gremialnie, pytaliście, a kiedyż to wreszcie będą nowe odcinki z Dalmacji? Jako człowiek, który nie jest głuchy na prośby swoich widzów, właśnie melduję Wam posłusznie, że to jest oto początek nowej serii dalmatyńsko-bałkańskiej. Na samym początku, jestem po prostu u siebie, Pelieszas. Na razie interior, ale jedziemy w pewnym bardzo konkretnym, bardzo dalmatyńskim i bardzo letnim celu. Jestem niemal pewien, że jedno z pierwszych pytań, o ile wręcz nie pierwsze, jakie ciśnie Wam się na usta w sprawie tutejszej, to jak tam po roku moje cudo, moja panda? Odpowiedź jest wybornie, doskonale. W tym aucie nie ma prawa się nic poważnie zepsuć. Wyjęty akumulator w ciepłym miejscu, auto pod plandeczką, trochę ślimaki wlazły pod plandekę, są jeszcze resztki pajęczyn, ale akumulator wsadzony, pali, jedzie i wiezie nas, gdzie? Wiezie nas, moi drodzy, nad morze. Jedziemy w bardzo przyjemne miejsce kąpielowe. Po drodze miniemy jeszcze kilka innych kąpielowych miejsc. Będę Wam to pokazywał, a na razie czerpię radość ze zmiany biegów, z pokonywania tych zakrętów. Ona idzie jak przecinak. Dźwięk silnika Falier. Cudowna rzecz. Zobaczcie. To jest piękne, gdy zza zakrętu nagle wyłoni się jadran. Jedziemy w miejsce kąpielowe, jak orzekłem, a będziemy mijać kilka innych bardzo popularnych kąpielowych miejsc. Więc zacznijmy od tego, do którego dojeżdżamy. To jest mianowicie Divna. Piękna zatoczka. Jest tu niewielki kemping. Zaraz za tych krzaków się wyłoni. Tam w dole. I tam jest plaża. I tu już są początki kempingu. Ale przyjeżdżają tutaj również ludzie nie z tego kempingu. Zostawiają auta i po prostu idą się tam kąpać. Zaraz zobaczycie auta przy drodze. Zresztą natężenie ruchu na Półwyspie mierzy się również ilością tych aut. Teraz wydaje się, że jest ich sporo, ale wierzcie mi, czasami one stoją po obu stronach drogi, także ledwo da się przejechać. Więc tu Divna mijamy. Jedziemy do miejscowości o nazwie Duba Pelieszka. Tam też jest piękna plaża. Kiedyś nawet ją pokazywaliśmy w pandemii. Taka bardzo szeroka, długa, z drobnymi kamyczkami. Wtedy tam nie było niemal nikogo. Dzisiaj pewnie jest nieco ludzi, ale po drodze jeszcze, przy tej właśnie drodze, mamy sporo takich mini zatoczek, gdzie można samemu zostawić auto, zejść kawałeczek w dół i się kąpać. Niektórzy też to wykorzystują, my wszakże dzisiaj mamy inne plany. Ale gorąc. Oczywiście mieliśmy wyjechać wcześniej, ale wiecie jak to jest. Przywitania, wineńko, jest niemal południe, czyli niby najgorsza rzecz, żeby iść na plażę.
ale jak się wejdzie do wody, to będzie lepiej. Oczywiście, a propos plaż, najwięcej ludzi jest tam, gdzie niemal do samego końca dojechać można samochodem, ale są też miejsca, gdzie trzeba troszeczkę tylko podejść, no i tam jest rzecz jasna znacznie mniej ludzi. No i właśnie w takie miejsce idziemy. Tego jeszcze w zeszłym roku nie było oznaczenia, czyli mamy oznaczenie plaży, mamy oznaczenie trasy rowerowej, zresztą możecie pobrać w informacji turystycznej taką mapę półwyspu i tam będziecie mieli wszystko zaznaczone. A ja teraz do morza, bo jest po prostu upał nieziemski. Nic nie mam, nic nie potrzebuję. Zestaw kąpielowy na sobie, buty uniwersalne na nogach, tam, zatyczki w kieszeni. Jesteśmy, a razem z nami dosłownie kilka osób. Tam za owym cypelkiem jeszcze jedna plaża, do której da się dojść no tylko przechodząc przez właśnie ów cypelek. Tam przypłynęli jacyś ludzie motorówką, kilka osób i to są jedyni goście na tamtej plaży. A tutaj no 2 rodziny, nie więcej. A woda cieplutka. Przestaje gadać, bo Andrzejek trzyma kamerę, Mario trzyma tyczkę wielką, a przecież przyjechaliśmy tutaj wszyscy się kąpać. No więc do kąpieli marsz! Te zabudowania na horyzoncie to Duba Pelieszka. Tam w dole plaża, na której byliśmy. To nie jest jeszcze ta plaża Jezero, do której był drogowskaz. Ta plaża nazywa się Salpa. Jezero jest jeszcze dalej. A to jest droga, którą nie radzę jeździć, jeśli nie macie starej Pandy z napędem 4x4. Nawet nie chodzi o to, że nie ma tu asfaltu. Chodzi o to, że są takie garby. No zresztą będziemy nią jechać, bo ja już nieraz nią jechałem. Ale to jest dobra trasa rowerowa. No ale przede wszystkim tu jest pięknie, Dalmacjo moja. Jedziemy dalej. O, widzicie, właśnie o to mi chodzi. Co kilkaset metrów, albo nawet częściej, są takowe garby. One prawdopodobnie kryją w środku rury. No, jak tu leje w zimie, to ta woda jest odprowadzana w dół i dzięki temu ta droga się trzyma. Taka jest moja hipoteza. Ale trzeba jechać wolno i niski samochód będzie uderzał podwoziem w to. Ale nie ten. Droga wymagająca wielce, ale nawet zważywszy na dzielność owego pojazdu, nie muszę tu zapinać 4x4. Są krzole, ale małe, te garby wspomniane, ale widoki są po prostu jedyne w swoim rodzaju. No więc jeszcze chwilę tak będę cieszył oczy. Nie mogę tu rozwinąć zbyt wielkiej prędkości. W zasadzie rzadko wrzucam trójkę. No więc nie ma owej naturalnej, dalmatyńskiej klimatyzacji z otwartych okien. Żar straszliwy. Jestem mokrutki i słony. Więc teraz dom, prysznic słodkowodny, przebiórka i pora coś zjeść. Ja sam kaj dite, zaboravim odmah svoje ko se side i godine ove ča bi bile teže da me lipa mladost uza te ne veže. Moi drodzy, no to miejsce nie jest dla Was żadną nowością. Oczywiście mam na myśli tych z Was, którzy oglądają nasze programy na mym kanale. No ale jakże tutaj pokazywać Pelieszac bez Konoby Portu, bez wizyty uroka. Już się wyściskaliśmy, już się przywitaliśmy. A teraz zamówienie. Dobrze, to nie jest zamówienie na jedną osobę. To jest coś, co zamówiliśmy dla całej ekipy, ale szczerze mówiąc, ja byłem tutaj dyrygentem i wodzirejem. Chodzi o to, że zamierzam tym razem jeść głównie
ryby i rzeczy z morza pochodzące. Chodzi o to, żeby troszeczkę kilogramów odeszło, żeby troszeczkę zgubić wagę. No i teraz ryby i owoce morza. Ryby te w całości, tak zwane ryby pierwszej klasy, są drogie, bo jest ich mało. Bo Adriatyk i w ogóle morza są przełowione, ale są takie, które specjalnie nie nadwyrężą naszego portfela, ale są doskonałe. To są wielkie ryby, od których odcina się kawałki i następnie je smaży, gotuje, piecze. No i mam tutaj takie dwa przykłady. Te ogromne 3 kawałki z rusztu to jest ta ryba, która nazywa się po tutejszemu Orhan albo Gof. Orhan, nie chodzi o Orhana Pamuka, to jest turecki pisarz. Chodzi o rybę, która w Polsce zdaje się nazywa się Seriola skośnosmuga. Wielka, pękata, nieco podobna do tuńczyka, która w przeciwieństwie do tuńczyka ma białe mięso, ma tutaj tylko, widzicie, tu ma tylko kręgosłup i jest po prostu świetna i delikatna. Spójrzcie, tak się ów kawałeczek bez kłopotu odrywa i ryba jest wyborna. Tuńczyk. No, nie ma lepszego tuńczyka na świecie niż jadrańska tuna. Japończycy sobie to niezwykle cenią i tutaj mamy takie 3 piękne steki. 3 piękne steki z tuńczyka, które są idealnie upieczone, usmażone w zasadzie, gdyż zobaczcie, są różowawe, więc nie są przeciągnięte. Jak się tuńczyka przeciągnie, to się zamienia w trociny po prostu. Fenomenalny, fenomenalny. To jest, szczerze mówiąc, jest, a będzie zwłaszcza teraz, kiedy idę rybim szlakiem dietetycznym, moje najczęstsze zamówienie. Do tego, zgodnie z logiką dietetyki, będę brał blitwę z ziemniakami, no ale na przywitanie trudno było nie wziąć domowych fryt. Roko ma własne ziemniaki i te ziemniaki są w kuchni krojone i z tego są robione frytki, które są świetne. No ale wiecie, frytki to jednak frytki. Jeśli już zapomnimy o wszystkich dietetycznych, ewentualnych wskazówkach, no to mamy coś, co jest absolutnie wyborne. Ja sobie jedno wezmę tutaj na talerz, byście i wy zobaczyli. No czyli lignie, a więc kalmary. Po co tu jest wykałaczka? No bo to są płuniene lignie, czyli kalmary faszerowane. Czyli mamy w środku, nacisnę i zobaczycie, mamy w środku szynkę, pryszut, nie zwykłą szynkę, tylko suszoną szynkę i ser. I to jest kompozycja, no dobra, już nie dietetyczna, ale absolutnie boska. Jarzyny z rusztu, sałatka z pomidorów, tu oliwa do tuńczyka, domowa, w kieliszku gemisz, czyli szprycer. Moi drodzy, tak, słuszną linię ma nasz Pajężac. Ja imam crne oči, za ljubav sprovodi, ača mene ljubi. Ja imam crne oči, za ljubav sprovodi, ača mene ljubi. Twierdzenie, jakoby nie można było wchodzić do wody zaraz po jedzeniu, uważam za zabobonny przesąd. Zwłaszcza, że woda jest niezwykle przyjemna. 28 stopni ma. Oczywiście jak się tutaj wskakuje prosto ze słońca, to się wydaje zimna, ale nie jest zimna. Nawiało liści, bo na szczęście chłodził nas lekki wiaterek. Trzeba będzie wrzucić na noc robota, ale to potem. Teraz lekkie odświeżenie i drzemka.
Jak miałem lat 20, to mi się wydawało, że popołudniami to śpią tylko stare dziady. No ale teraz już troszeczkę dziadem też jestem i zwłaszcza tutaj rozumiem, jak to zmienia i odnawia człowieka. Siesta w takim klimacie jest rzeczą konieczną, zwłaszcza, że czeka nas późnym popołudniem, wczesnym wieczorem kolejne kulinarne wyzwanie. A teraz z pełnym brzuszkiem kącik partnerski. Partnerem dzisiejszego odcinka jest marka Bielenda. To polska firma produkująca najwyższej jakości kosmetyki do pielęgnacji twarzy i ciała. Twórcy marki wierni są zasadzie, że najlepiej sprawdzają się te kosmetyki, które oparte są o naturalne składniki. I właśnie taka jest seria Bielenda Hydrolipidum. To kosmetyki dla każdego, ale zwłaszcza dla tych, którzy mają skórę suchą i wrażliwą. Posiadanie wrażliwej duszy nie jest tutaj żadnym wykluczeniem. To są kosmetyki, które doskonale nawilżają i wzmacniają barierę hydrolipidową skóry. Ten krem, który trzymam w dłoni, Hydrolipidum SPF 50, posiada te wszystkie zalety, a dodatkowo chroni przed promieniowaniem słonecznym. Zatem jest idealny w lecie, w sytuacjach maksymalnego nasłonecznienia, tak jak tutaj teraz, czy też na nartach. No i w ogóle jest świetny przez cały rok. Hołd. Więcej na temat kosmetyków marki Bielenda dowiecie się na stronie bielenda.com, a z kodem Makłowicz35 otrzymacie 35% rabat na wszystkie kosmetyki z serii Bielenda Hydrolipidum. Koniec kącika partnerskiego. Teraz miejsce, które zarazem znacie i go nie znacie. Znacie, bo już tutaj byłem również z kamerą. To jest mianowicie miejscowość Mokalo i tutaj mamy restaurację i kompleks glampingowy należący do familii Mikulicz. Adres kulinarny, powszechnie dostępny. No i właśnie dlatego tam zmierzamy. To jest właśnie fragment tej całkowicie nowej części. Jesteśmy w czymś, co można by nazwać lożami plażowymi albo też przyplażowymi. Można tutaj sobie zamówić koktajl, jest specjalna cała lista koktajli. Można wypić aperitif. Nie będę zamawiał koktajlu, bo przecież familia Mikulicz to znani i cenieni producenci wina, więc mam w kieliszku ich pienuszca. Ale co jest najważniejsze? Jak widzicie, jest tutaj ręcznik, bo można sobie coś takiego na cały dzień, pół dnia, ile chcemy, zarezerwować i korzystać z tego w przerwach pomiędzy tym, co robi się tam, czyli się kąpie. Zobaczcie, mamy basen, tam mamy morze, plażę, no i można tak, tam, tu, tam. I tak dni beztrosko mijają. A ja teraz aperitivo dokończę i za chwilę udamy się niedaleczko tu, aby coś zjeść. Jak to miło jest widzieć rozwój, jak to miło jest widzieć perspektywę, jak to miło jest przyglądać się pewnego rodzaju procesowi, który jest zwyżkujący. No, byłem tu kilka razy, ale tutaj nie tylko otoczenie, abstrahując od morza, ono zawsze jest piękne, ale otoczenie, ta nowa część się rozwija. Tu również się kulinarnie rozwijają. No zobaczcie, jak to wygląda. Niektóre rzeczy bardzo nowoczesne i bardzo zaskakująco nie dalmatyńskie, ale przecież spójne z tym, co jest wokół. No bo co to jest, moi drodzy? To jest coś, co ostatnio widzieliśmy kilka razy, na przykład w Kolumbii i na Yucatanie w Meksyku. To jest ceviche. Ceviche z ryby o nazwie lubin, to jest, zdaje się, okoń morski, o ile się nie mylę, czyli surowa ryba zalana kwaśnym sosem, czyli cytryna, awokado, cebula. Świetne,
świeżutka ryba, doskonałe. Jeśli mówimy o surowych rybach, no to mamy tutaj surowego tuńczyka. I teraz, żeby ta kompozycja była kompletna, to zobaczcie, oliwa domowa, ale taka, którą sobie można kupić w ładnych buteleczkach. No bo jak ktoś tu robi wino, to z reguły również własną oliwę wytwarza. No i teraz chodzi tylko o to, by ryba była świeża i by nie była przegięta ilością przypraw. Ta jakże intensywna dalmatyńska oliwa. Dobra, co jeszcze mamy? To jest tatar z ośmiornicy. To jest surowy tuńczyk również w formie tatara. Sos na bazie ponzu tutaj, czyli japońskie wpływy. To jest żylinowski makaroni, czyli makaron z korczuli razem z odrobiną pomidorów, oliwy, ośmiornica oraz wielkie krewety. Wywar ośmiornicowo-krewetkowy. No a to jest klasyka, ale jakże ładnie podana, syrni risotto, czyli risotto nero di seppia. Ja to robię sobie tu zawsze w środku dziurkę, wlewam trochę oliwy i teraz bacząc, by się nie usmarować, bo to czarne słabo schodzi, jem. Mięciutka sepia, mnóstwo inkaustu. Jeszcze nie powiedziałem o tym. To jest pasztet z tuńczyka. Masło, tuńczyk, dobra, ponzu. Sos sojowy, ponzu. Kto by 10 lat temu o tym tu pomyślał? Jest po prostu pięknie. I tam, i tu. Dobrze jest, moi drodzy, wstać, skoro świt. Wstałem dzisiaj o 7:00. Kawka jedna, potem druga, mleko, grzanki dwie. Jedna z pasztetem z tuńczyka, druga z drzemem morelowym z Wachau. No i teraz jesteśmy w miejscowości Kuczyszte, bo dobrze jest wstać, skoro świt, a jeszcze lepiej zaraz potem wsiąść na pokład. Przed nami ten oto wspaniały akwen. Ten dzielny człowiek dowodzi, Iwan Jurkowicz będzie kapitanem dzisiaj, jest kapitanem i mówi po polsku doskonale. Tak jest, tak jest. Dobra. Zatem się ładujemy. Tędy można? Można, proszę. Dzięki. Z Iwanem znamy się od lat. Pamiętam go jeszcze jako chłopca. Jego dziadkowie i rodzice prowadzą słynną konobę Panorama. Pokazywałem wam ją. Ta doskonała jagnięcina z rusztu. Carpaccio rybne z truflami, makaron z truflami i widok jak z helikoptera na Korczulę i tutejszy akwen. Iwan tam pomagał, a kupił właśnie taką oto wspaniałą nową łódź, ponton, bardzo luksusowy, z wielkim silnikiem, no taki motorówkowy ponton. I teraz to jest jego zajęcie, czyli można sobie takowy ponton wynająć, można popłynąć na okoliczne wyspy, na Mliet, można popłynąć na Korczulę, można jeszcze dalej tam, na Lastowo. Na Lastowo stąd płynie się mniej więcej godzinę. 11 osób tu wchodzi na pokład. My aż tak daleko nie będziemy płynąć. My chcemy po prostu zobaczyć ten akwen, chcemy się tu pokręcić, chcemy wskoczyć do morza, no po prostu chcemy zażyć morskiej przejażdżki. Iwane, luksusowa motorówka. No, tak kupuję nowsze troszkę, żeby się, no, żeby było po prostu coś do innych ludzi, do innych klientów. No, ale nowsze, to jest ganz nowe. Nie, parę lat. No ale wygląda, jakby było całkiem nowe. Tak, tak. Wielki motor, ile ma koni? Jeszcze 50 koni jest z tyłu, no. 210 koni.
No. I to jest tak coś pomiędzy motorówką a pontonem, gumeniakiem. No coś takiego, bo ona ma na dół, jest aluminium i wszystko, a tu jest tylko ten rybs. Aha. Dookoła, no. I ma GPS. GPS wszystko pokazuje, głębokość, wszystko pokazuje, prędkość, no. Czyli Fajna sprawa. co? Praktycznie w zasięgu jest nie tylko Lastowo i Mliet, ale na Chwar też by można Chwar popłynąć. też można, tak, wszędzie po prostu. Na Wis też, ale na Wis to jak jest fajna pogoda, żeby No tak, było, bo to... troszkę no, daleko. Ale ile? To 2 godziny na Wis? Czy 3? No, może dwie. 1,5–2 godziny do Wis. Tak, więc widzicie, możecie być tu na Pelieżcu i z Iwanem macie nawet wyspy nie tylko pobliskie w zasięgu swojej jazdy. A stacja benzynowa jest na Korczuli. Na Korczuli, tak. Na Korczuli na morzu od razu jest taki pomost i tankujecie od razu na łódkę. Ale dzisiaj nam nie będzie trzeba. Nie, duży bagaż, duży bagaż. Koliko droższy? Ile pali? No, tak plus minus tak 40 litrów na godzinę, jak jest normalna jazda, ale ma 430 litrów zbiornik, to wystarczy bez problemu, no, na spokojnie. Nie płyniemy na Wis, wystarczy nam z pewnością. Baciliśmy sidro, czyli rzuciliśmy kotwicę. No miejsce, które wygląda jak Malediwy. Kolor wody, tak, to są miejscowe Malediwy. Jestem wyposażony w płetwy, kamerę oraz zatyczki. No więc jestem niczym słynni włoscy ludzie Żaby, 10. flotylla Mas, księcia Borghese. To byli co prawda zatwardziali faszyści, ale w płetwach i w toniach Adrii byli całkowicie bezbłędni. Zupełnie tak jak ja. Oczywiście abstrahując od ich poglądów. A więc ludzie Żaby, dalmatyńscy ludzie Żaby, do wody! Za plecami mam naszego giganta, świętego Ilię. To niecałe 1000 metrów, ale przecież wyrasta wprost z morza. A morze jest najpiękniejsze na świecie. Jadran to jest cudo. Mamy łódź, mamy tam drabinkę, można skakać na czapkę. No czy jest jakaś piękniejsza rzecz? Jest. Kolejna wycieczka morska. Przypłynęliśmy do Lowiszte specjalnie, byście mogli poznać owego właśnie dżentelmena. Niko Dączew, Polak, a mówiąc precyzyjniej Ślązak z Ustronia Śląskiego, o bułgarskich również korzeniach. Niko, zajmujesz się turystyką, jesteśmy w miejscu, do którego przywozisz gości z Polski, wynajmujesz ową piękną willę, ale zajmujesz się turystyką no nie tylko w skali chorwacko-dalmatyńskiej tego miejsca. Na czym polega specyfika turystyki tutaj i dlaczego właśnie Pelieszec? Dlaczego Pelieszacz? No. Dlatego, że Pelieszacz ja na nie odkryłem dzięki Tobie tak naprawdę, bo dla mnie Pelieszacz zawsze to było bardzo dalekie miejsce, wiadomo, trudne do tego, żeby zaprosić tak daleko jednak gości, aczkolwiek miejsce, które gwarantuje nam, co? No właśnie. Autentyczność. No właśnie to, co tu jest dookoła. Słuchajcie, coś takiego, gdzie sąsiedzi, jak poznałem tu 5 lat temu pierwszych sąsiadów, ja nie wiedziałem, kto jest kto, a wszyscy wiedzieli, że jestem ja. I to było piękne. Podczas prac, jakie robiliśmy tutaj przygotowawcze, nam obdarowywali nas codziennie rybami, sąsiadka jajka przynosiła, słuchajcie, no było to coś niesamowitego. Przyjęli nas bardzo ciepło. Czyli miejsce, które jeszcze nie jest przekształcone w kombinat masowy turystyczny. No ile ty masz tutaj w tym miejscu gości? Ile tu masz pokoi?
24 osoby maksymalnie można No, a przyjąć, jeszcze kameralnie. jeszcze masz drugie miejsce w Orebiczu, większe. Tak, tam jest ciut więcej. No ale to wszystko są liczby, Kameralne. które by się zmieściły do jednego fragmentu, jednego hotelu, nie tylko w Ustroniu Śląskim, ale w różnych innych częściach świata. I te rzeczy, które są przed nami, również są od sąsiadów. Również. Jak Kapary tylko powiedziałem, domowe. że przyjeżdża Robert, to zaraz kolega, nasz przyjaciel z Wąką mówi: Nikolaj, musisz go poczęstować czymś dobrym, więc No czyli co, kapary, anchoa, slana riba, oliwki, motar, czyli solirud marynowany, domowy pelinkowac, ale i oliwa. Oliwa, którą mam na talerzu. Mój drogi, przywozisz tu ludzi, bo oni tu nie przylatują samolotem, ani nie przyjeżdżają, ty ich przywozisz własnymi busami. autokarem. Tak? No właśnie. Autokarem. I co mówią? Znaczy, zawsze witamy naszych gości. Słuchajcie, jest takie powitanie, że witamy na końcu świata, ale też na początku raju. I tak jest. Każdy to na drugi dzień potwierdza. Nikolaj, miałeś rację, jesteśmy w raju. To mówi człowiek niezwykle pozytywny, ale moi drodzy, no czy wyobrażacie sobie, że raj może wyglądać inaczej? No siedzimy sobie tutaj w lekko zacienionym miejscu, morze jest na wyciągnięcie ręki, przepiękna zatoka. No, czy będziesz zmieniał swoje lokacje turystyczne? Bym powiedział, ograniczał nawet do takiego pięknego miejsca. Czy muszę Ci życzyć pełnej zajętości, czy to już się wydarzyło? Nie, to się wydarzyło, ale jak chcesz mi życzyć, to życzyć mnie i miejscowym ludziom tutaj najlepszych turystów. No właśnie takich, którzy doceniają lokalne produkty, którzy z tego korzystają, którzy rozmawiają z miejscowymi ludźmi, którzy po prostu wtapiają się na ten moment w otoczenie, są częścią jego. I to jest najlepszy rodzaj turystyki, jak się poznaje miejscowe życie i poznaje się miejscowych ludzi. Moi drodzy, no to jest tylko mała przekąseczka, doskonała. Dolejesz mi jeszcze trochę pelinkowca. Doskonała, ale mała. Większa dopiero na nas czeka. Ale to za chwilę. Ta oliwa. To dzwonko wszystko? Od dzwonka wszystko jest. Motar też? Tak, i to jest ciekawe, że każdy nasz gość, który tutaj przyjedzie, czy do Orebicza, czy tutaj, ma możliwość zapoznania się z tymi produktami. Organizujemy takie degustacje. A jak się nie wraca samolotem, to można więcej To są ze sobą plusy. zabrać. No i Trochę kierowcy się denerwują, bo muszą dźwigać ciężkie walizy, ale myślę, że autokary wytrzymują to wszystko. Ajde. Ajde. Siedzący z osami, no takiego filmu jeszcze nie nakręcili, ale to jest mniej więcej fragment tej rzeczywistości, no ale co zrobić? No nie możemy nic zrobić, skoro tak chce przyroda. Jest gorąco, jest sucho, więc są osy i jest jedzenie. No osy to jest jedna z tych niedobrych rzeczy, ale jeśli chodzi o dobre rzeczy, to moi drodzy, konstatuję po raz kolejny, jak niezwykle zmienia się miejscowa gastronomia. To miejsce, byliśmy tu w jednym z pierwszych dni, kiedy działało. 3 lata temu, o ile się nie mylę. Konoba Maszklin. 3, a może nawet i 5. W każdym razie parę lat temu. Konoba Maszklin, która rozwinęła się niezwykle, bo jest tu teraz piękny taras. No i słuchajcie, jest karta, która oferuje znacznie więcej niż tylko grill, a z grilla ryba albo też bewsztyk. Mają tu piękne kompozycje. Przede wszystkim owe wody ostatnimi czasy oferują mnóstwo tuńczyka. Już parę osób mi mówiło, że tuńczyki latoś obrodziły. No więc mamy tutaj kompozycję tuńczykową. Czyli mamy z tuńczyka nigiri, mamy z tuńczyka sashimi, mamy z tuńczyka tatara. To na górze zielone to oczywiście nie jest tuńczyk, to jest awokado. No i mamy tataki, czyli takiego cak-cak podpieczonego tuńczyka, który jest w sezamie. Do tego domowy luk, czyli domowa cebula, domowa, no bo tutaj są też grządki, więc większość jarzyn pochodzi z miejscowej uprawy, tak jak i na przykład oliwa jest domowa.
No i to jest jedna z tych kompozycji. Do tego oczywiście sos sojowy. Nie wiem, czemu osy się nie interesują sosem sojowym, bardziej tuńczykiem. Proszę to zostawić, to jest mój tuńczyk. To jest ośmiornica. Ośmiornica, jakże rzadko tu podawana, z rusztu, mięciuteńka. Ona jest najpierw suwidowana, potem grillowana, pieczona na ruszcie, a potem jeszcze zapieczona w takim specjalnym piecu na chwilkę. Do tego mamy pire, biżi, czyli groszek i mięta, czyli Anglicy byli niezwykle zadowoleni. Patrzę, czy nie mam tu kawałka osy, albo nawet całej osy, bo os nie jem. Proszę odejść. Doskonała ośmiornica, ale to, co najważniejsze, to jest oczywiście tuńczyk. Już Wam mówiłem nieraz. Jadrańska tuna jest to tuna, która nie ma sobie równych w świecie. Jak nie mam, to jest wasabi. Więc teraz można sobie z tym poradzić, również nie mając pałeczek. O. Świeży tuńczyk, doskonałej jakości, świeży, najświeższy. Nie wymaga żadnych bardzo skomplikowanych zabiegów. Wystarczy go po prostu podać. I to jest właśnie coś, co się dzieje, moi drodzy. Tego byście tu 5, 10, 15 lat temu nie uświadczyli. No po prostu świadomość kulinarna, zwłaszcza wśród ludzi młodych, rośnie. Oglądają to, co się dzieje w świecie, a potem przenoszą to na własny grunt, przy okazji nie tracąc swojej kulinarnej tożsamości, tylko ją wzbogacając. No bo czy jest coś złego w jedzeniu surowego tuńczyka z takim widokiem? No nie ma nic. Mówię więcej. To jest cudowne. I ową refleksją chciałbym się z Wami serdecznie pożegnać. Przy okazji zapraszając do Dalmacji. Ajde. Ekat Dalmacja żywie.